Witajcie łowcy, dzisiaj mam dla was coś specjalnego. Demo Monster Hunter Wilds. I muszę to powiedzieć, prawdziwy pokaz siły i flexu nad innymi grami. Sama wersja demo zdaje się być lepsza niż wiele pełnych premier z ostatnich miesięcy, które niekoniecznie zachwyciły. Opowiem wam, dlaczego to demo już teraz zbiera oklaski i jak wiele świetnych nowych elementów przynosi seria. Zaczynam od kreatora postaci. Absolutnie topowa robota. Wybór opcji jest tak ogromny, że fani na pewno spędzą w nim tysiące, jeśli nie miliony godzin. Tworzenie postaci na takim poziomie to już nie tylko przygotowanie do gry, ale mały świat sam w sobie. Monster Hunter podniósł poprzeczkę i pozwala na dopieszczenie każdego szczegółu, od rysów twarzy po styl ruchu. Nasze koty, czyli Paliko, mogą teraz mówić ludzkim głosem. I choć przyznam, że ja pewnie zostanę przy klasycznym kocim mruczeniu, to wybór jest świetny i daje mnóstwo możliwości. W samej grze pierwszy przeciwnik, z którym się mierzymy, to Chatakabra. Sorry za wymowę, nie wiem jak to się wypowiada. Nie jest to szczególnie trudne starcie, ale dobrze wprowadza nas do mechanik. Po jego pokonaniu możemy swobodnie eksplorować mapę dema, pełną ciekawych miejsc do odkrycia. Graficznie Monster Hunter Wilds to prawdziwa perełka. Świat jest zachwycający, pełen detali i niesamowitych krajobrazów. Choć nie jestem specem od grafiki, widzę tu naprawdę dużą różnicę w porównaniu do poprzednich części. Fani Wiedźmina, jak i innych RPGów poczuły się jak w domu w Monster Hunter Wilds, bo zostało dodane coś wyjątkowego. Mamy dialogi. Są też opcje wyboru. Popularne kwestie wyróżniają się na żółto, a dodatkowo poboczne rozmowy są na szaro. Do tej pory mamy tylko jeden taki dialog z wyborem, więc nie możemy teraz spekulować, czy nasze dialogi coś zmienią w fabule Monster Hunter Wilds. Osobiście myślę, że nie, ale to otwiera bardzo fajną furtkę dla lorowych nerdów takich jak ja, by więcej się dowiedzieć o tym świecie. Mało tego. Po raz pierwszy w serii nasza postać ma własne kwestie dialogowe. To zupełna nowość, która przyciągnie fanów RPGów. Czas na walkę. Głównie grałem łukiem, moją ulubioną bronią z Monster Hunter World i zapowiada się, że wrócę do niej w Monster Hunter Wilds. Nowością jest możliwość strzelania z łuku. Traktowałbym to bardziej jako dodatek do nakładania statusów na potwory czy szybką ucieczkę. Ciekawą nowością jest też tak zwany tracker. Kiedy trafimy potwora trackerem, nasze kolejne strzały będą się naprowadzać automatycznie, co sprawia, że możemy się skupić bardziej na unikach. Wspomniałem o Sekirej. To nowy system poruszania się, łączący najlepsze elementy automatycznego mounta z Monster Hunter World oraz manualnych psów z Monster Hunter Rise. Przejścia między trybami są płynne, co daje niesamowitą dynamikę podczas walki i eksploracji. Dodatkowo mamy teraz możliwość używania haka do łapania przedmiotów podczas jazdy na Sekirej, odrzucania skał na potwory po zbieranie materiałów bez konieczności zbliżania się do celu. Dodano także system run, unsów, który choć nie wpływa znacząco na gameplay, pozwala nam celować w rany na ciele potwora, by zadać dodatkowe obrażenia po ich zniszczeniu. Pomówmy teraz o nowych mechanikach. Łuk ma teraz Perfect Dodge'a, dający nieśmiertelność na krótki moment, zupełnie jak w serii Dark Souls. Dodatkowo dodaje bonus do staminy, co jest świetnym wsparciem podczas dłuższych starć. Power Clash. Gdy gracz blokuje potężny atak potwora, dochodzi do siłowego starcia. Jeśli uda się odeprzeć atak bestii, potwór zostaje oszołomiony, co pozwala na wykorzystanie kontrataku. To dodaje intensywności i wymaga wyczucia momentu. Offset Attack. Gdy atak gracza pokryje się z atakiem potwora, aktywuje się kontry, które odrzucają potwora i tworzą otwarcie na dodatkowe ciosy. Mechanika ta zachęca do perfekcyjnego wyczucia czasu i dodaje warstwę do taktyki do walki. Pomówmy teraz coś o potworach. To Szpaguma. Klasyczny, nieco podstawowy potwór, więc bez większych zaskoczeń. Balahara. Tutaj twórcy pokazują pełną skalę swoich możliwości. Walka na pustyni jest wyjątkowa, bo każdy atak zmienia teren wokół nas, pojawiają się ruchome piaski i nasze szkody, to niesamowicie buduje imersję. Chatakabra. To nasz pierwszy przeciwnik z ciekawą mechaniką używania swojej śliny do przyczepienia jej różnych materiałów do swoich pięści. Choć się raczej nie zdąży jej w pełni wykorzystać, bo walka nie trwa długo. Radu to potwór, który pojawia się w czasie burzy, by wykorzystać elektryczność w powietrzu. Jego rogi ładują się energią, którą Radu potrafi skumulować i wstrzelić w postaci ogromnych błyskawic. Po takim ataku piasek na jego skrzydłach krystalizuje się, tworząc ostre jak strza, które zwiększają siłę kolejnych uderzeń. Radu może także naładować swoje rogi prądem i wykorzystać je jak
elektryczną włócznię do bezpośrednich ataków. Jego akrobatyczne powietrzne ruchy i cięcia skrzydłami w walce są spektakularne i czynią go jednym z najtrudniejszych przeciwników w temie. Monster Hunter Wilds kontynuuje tradycję Turf Wars i dodatkowo wprowadza coś nowego. Małe potwory mogą zaatakować większe bestie, na które polujemy. Świat gry naprawdę żyje, a takie sytuacje tylko podbijają poziom imersji. Ciekawą rzeczą, którą odkryłem, gdy polowałem na Dosh Hagumę na pustyni, z daleka zauważyłem Raidu, więc zmieniłem cel. Okazało się, że Dosh Haguma natychmiast porzucił wszystko, przebiegł mapy i zaatakował Raidu. To tylko jeden z przykładów, jak żywy i reaktywny jest świat Monster Hunter Wilds. Monster Hunter Wilds zapowiada się na absolutny hit, a już samo demo jest pełne świetnych pomysłów i świeżych mechanik. To chyba najlepszy przesmak tego, co czeka nas w pełnej wersji gry. A ja dziękuję za uwagę. Jeśli ciekawi Was content z Monster Huntera, zapraszam na mój kanał, obejrzenie innych odcinków. Dzięki za uwagę i owocnych łowów. Na razie.